Cześć! Zapraszam na kolejne spotkanie z płytą główną Tian Titan na Socket 7. Było już małe lutowanie oraz instalacja systemu i testy. Dziś przetestuję pewną funkcję tej płyty głównej, której nie spotkałem wcześniej u innych producentów. Przeglądając instrukcję obsługi tej płyty głównej, natknąłem się na ciekawostkę, którą warto zaprezentować. Otóż, gdy uruchamiałem inne płyty główne na chipsecie TI, w ich instrukcjach jasno pisało, aby nie łączyć ze sobą pamięci SIM i DIMM. Natomiast w instrukcji do Titana podane jest właśnie, jak można te różne pamięci ze sobą pomieszać. Co może pójść nie tak? Przekonajmy się. Uruchamiam komputer i rzeczywiście BIOS pokazuje łączną pojemność obu rodzajów pamięci. Uruchamia się system Windows. We właściwościach systemu mam łączną pojemność obu rodzajów pamięci. A co pokaże CPU-Z? Pokazuje, że mam 128 MB pamięci SD-RAM. Ciekawe, ale we właściwościach pamięci SPD pokazuje już prawidłowo 64 MB. Uruchomiłem też program Everest. Tutaj, tak samo jak w CPU-Z, program pokazuje dane tylko pamięci SD-RAM, a ponieważ Everest umożliwia zrobienie kilku benchmarków, zobaczmy, jak wygląda wydajność tych pamięci. Wygląda to, jakby płyta główna była z czasów, kiedy świat nie mógł się zdecydować, czy kocha SIM-y, czy już SDRAM. Więc czemu nie oba naraz? A więc odpaliłem Everesta i sprawdziłem, jak ta płyta radzi sobie z pamięcią w dwóch konfiguracjach. Po pierwsze, same SIM-y, a po drugie SIM plus DIMM jednocześnie. Zacznijmy od klasyki, czyli samych SIM-ów. Odczyt to 175 megabitów na sekundę. Zapis to tylko 103 MB na sekundę, a opóźnienia to prawie 300 nanosekund. I to jest dokładnie to, czego się spodziewamy po EDO-DRAM. Działa, jest stabilnie, ale szybkością nie powala. Prawie 300 nanosekund opóźnienia. W tym czasie Pentium zdążyłby pomyśleć o życiu, wszechświecie i sensie istnienia. Ciekawie robi się po dorzuceniu SD-RAM. Odczyt z pamięci to prawie 290 MB na sekundę. Zapis do pamięci to 106 MB na sekundę. Opóźnienia to prawie 210 nanosekund. Tym razem odczyt skacze o ponad 60%. To już jest różnica, którą naprawdę widać. Ale co tu się właściwie dzieje? Zapis prawie się nie zmienił. I to jest kluczowe. Mostek chipsetu i kontroler pamięci w tym Tianie najwyraźniej optymalizuje odczyt, ale zapis dalej ograniczają stare mechanizmy EDO. Natomiast opóźnienia z prawie 300 na 210. I to jest ogromna różnica dla Pentium MMX. Dlaczego tak się dzieje? Najprawdopodobniej chipset buforuje dane i w pierwszej kolejności korzysta z SD-RAMu do odczytu, a SIM-y robią za pomocnika. Czyli mamy trochę taki retro-hybrydowy RAM cache. Brzmi dziwnie? Bo takie jest. Czy używanie SIM plus DIMM na tej płycie ma sens? Tak, jeśli chodzi o wydajność odczytu, tak. Jeśli zależy Ci na niższych opóźnieniach. Nie. Jeśli liczysz na lepszy zapis, to idealna konfiguracja do gier, DOS-a, Windowsa i wszystkiego, co dużo czyta z pamięci. Tian S1571 pokazuje, że w latach 90. inżynierowie potrafili robić naprawdę szalone rzeczy, które działały. Na dziś to tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne szalone testy. Cześć!